Siema, siema. Nie wiem od czego zacząć. Powiem wam, że trochę się tutaj odwaliło wczoraj. Znaczy odwaliło, doszło do strasznych rzeczy. Teraz aktualnie jesteśmy w Aleppo, ale wczoraj byliśmy w miejscowości Homs. No i doszło wczoraj tam do zamachu. Nie chcę mówić jakiego, bo wiecie, nie mogę mówić, bo mi blokują. Dron walnął, dokładnie przeczytam wam. Co najmniej 80 osób zginęło, 240 zostało rannych w ataku na szkołę wojskową w syryjskim mieście Homs. Poinformował syryjski minister zdrowia. My wczoraj w tym Homs byliśmy. Ale tam w ogóle nie było ani słychać żadnych syren, nic kompletnie. Nie wiem, czy to są aktualne rzeczy, aktualne informacje, czy nie, ale już coraz więcej osób właśnie pisze, czy wszystko ok. No, my czekamy teraz na przewodnika i zaraz zaczynamy zwiedzać Aleppo. Jeszcze tam zostały 3 dni w Syrii. Patrzcie, wychodzi się tylko z hotelu i tak wygląda. Patrzcie, tutaj ładna wieża zegarowa, która jest odnowiona, a dookoła wszystko rozwalone. Na dole fryzjer, a cała góra zbombardowana. Pokażę wam tylko pewien przeskok. Od razu zaznaczę jeden fakt, bo już ktoś na Instagramie doczepił, że pokazujemy miejsca bardzo złe, zbombardowane i tak dalej. Śpimy w dobrym hotelu. Śpimy w dobrym hotelu, bo mamy opłacone wszystko z biura, z którego tu przyjechaliśmy. Także niektóre osoby powinny sobie zatrzymać swoje zdanie dla siebie, skoro nie mają wiedzy na ten temat. No to znaczy, tutaj nie można, poczekaj, tutaj nie można przyjechać na własną rękę, wszystko macie zorganizowane. Nie można tu po prostu. Macie opłacone hotele, transport, kierowcę, śniadania. Wszystko macie opłacone, także to nie wy decydujecie, gdzie śpicie, także to, że pokazujemy, jak jest naprawdę, żeby ludzie mieli świadomość, jak to tu wygląda, a później śpimy w dobrym hotelu, to nie jest nasz wybór, tylko po prostu agencji, która z nami jest. Tak, bo jesteśmy w ogóle bardzo zaskoczeni, szczerze mówiąc, bo tak jak wspominałam, ja nawet umyłam głowę rano, bo nie wiedziałam, czy będziemy mieć ciepłą wodę. To, że my mamy taki hotel, to jest nasze ogromne zaskoczenie i my tego sobie sami nie wybraliśmy, tylko po prostu dostaliśmy to jakby od agencji. A teraz wam pokażę kontrast mogę powiedzieć? Tak. Kontrast, który widzimy właśnie przed sobą. Tutaj zbombardowane budynki, rozwalone, wszędzie dookoła w sumie. I tutaj nagle Sheraton. Jak wiecie, tutaj budynki rozwalone, ale w niektórych mieszkają ludzie, w niektórych mieszkaniach. Na dole jakieś tam biznesy też są. Ale to musiało być pięknie kiedyś przed wojną, naprawdę. No. Te kamienice są takie... Ale wam później trochę opowiem coś o Aleppo, bo się uczyłaś o tym, nie? To znaczy, wiesz co, no ja na archeologii miałam kiedyś o tych zabytkach w Palmirze na przykład i tak dalej, ale to było tyle lat temu, muszę sobie to przypomnieć, bo ja nie miałam specjalizacji z tego. Poland. Sadi. Bierzemy sobie kawkę w lokalnym sklepiku. Co ty wyciągasz? W zasadzie nic chyba. Ale może dajmy panu zarobić, coś weźmie jeszcze. No, a dostałeś. Ciekawe co to było. Dał mi jakieś takie ziarenko i dorzucił do kawy. Chyba do każdej dorzucił. To może to jakiś smak daje dodatkowy. Wyglądało trochę jak taka już obrana pistacja, nie? To nie była pistacja. No ja wiem, że nie, ale troszkę to wyglądało. Masakra, to naprawdę jesteście w tym, a wszystko dookoła praktycznie rozwalone. Patrz tam. Pod słońce to nie wiem, czy widać. Okej. Pan ci zrobi jakąś specjalną herbatkę. Właśnie ja nie wiem, co to za nic man robi. O, zobacz jakie masz ładne. Thank you. Wow. Okej. One water. Dobra, sprawdzimy, co mi ten pan tu rzucił. No to faktycznie była pistacja. A widzisz?
A spróbuj ugryźć, no. Nie? Już nie da przegryźć nawet. A, to może tylko jakiś taki aromat daje. Nie wiem co to jest. Siemanko, jesteśmy właśnie w Teheranie. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim tym, którzy oddali do nas głosy. Otrzymaliśmy nagrodę widzów na najlepszy film podróżniczy od Grand Video Awards. Także bardzo, bardzo dziękujemy, że nas wspieracie. Oglądajcie dalej, będziemy robić cały czas świetne filmy, świetne vlogi z różnych zakątków świata. Dziękujemy. A ja to byłam po co? Ja też wam dziękuję. Ale ty też dziękuję. Ale też dziękuję. Ja powiedziałem dużo, ale też. Ja się dołączam. Tak, oglądajcie dalej. Dzisiaj piątek, czyli święty dzień dla muzułmanów. Właśnie słychać, modlitwa się zaczęła. Możecie zobaczyć tutaj na budynkach, w wielu miejscach są solary. Dlatego, że tu po prostu cały czas jest brak prądu. W Damaszku podobno przez godzinę jest, 4 godziny nie ma. Godzinę jest, 4 godziny nie ma. Tutaj pewnie podobnie. Dlatego ludzie na własną rękę sobie organizują zasoby prądu. Właśnie teraz czytam informacje na internecie, jakie są o tym ataku, który wczoraj był. Już podają, że ponad 100 osób... Czekajcie, co to jest? No, ponad 112 osób już zginęło. I to było właśnie na bazę wojskową, gdzie odbywało się uroczyste zakończenie kursu i było bardzo dużo dowódców armii, no ale także cywile. Parę lat tu stoi. Idziemy zjeść jakiś obiad, a później zaczynamy zwiedzanie tego pięknego miasta. Trzeba i tak. Pięknego, historycznego miasta. To jest jedno z pierwszych miast, które w ogóle były chyba? Tak, słuchajcie, tak jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, ale nie wiem, czy każdy to widział, to miasto ma 12 000 lat i jest taki spór między Damaszkiem a Aleppo, które miasto jest najstarsze na świecie, dlatego że Aleppo teoretycznie jest starsze, bo ma 12 000 lat, a Damaszek 7. Ale w Aleppo nie zawsze mieszkali ludzie ze względu na trzęsienia ziemi. To miasto bywały momenty, że było niezamieszkane, a Damaszek od 7000 lat był zamieszkiwany cały czas. Dlatego tutaj jest taki spór. No, tak w ogóle to jesteśmy jakieś 50 km już od granicy z Turcją. Spędzimy tutaj jeden dzień i jutro jedziemy dalej. Słuchajcie, to jest zatar, czyli takie zioło bardzo popularne tutaj. Mamy to w formie świeżej i w formie, tutaj jest, w formie suszonej. I to jest podobno właśnie też bardzo takie zdrowe, bardzo popularne tutaj i warto to przywieźć ze sobą. Jako pamiątkę można tutaj kupić na przykład. To jest oczywiście baba ganusz. Czyli sugar daddy? Sugar daddy, a tam jest... Sugar mommy. To jest bakłażan z jogurtem i z tahini, z pastą tahini, tak. Więc to jest taki sezamowy smak. Wow. Tutaj jest kebab w sosie wiśniowym z wiśniami. Jedliście kiedyś taki? A tu jeszcze mamy z serem, z warzywami. Bon appetit! Aleppo, znane również jako Halab, to jedno z najstarszych i najważniejszych miast Syrii, leżące w północno-zachodniej części kraju. Jest to miejsce bogate w historię, kulturę i dziedzictwo, ale jednocześnie ucierpiało w wyniku wojny w Syrii. Przy tym, co widać dookoła, rozwalone wszystko. Zobaczymy też ładniejszą część, zobaczymy cytadelę. Nie można tam wchodzić, bo było trzęsienie ziemi, to się też tam coś porobiło, no nie można po prostu tam wchodzić, no. Pozawalały się mury. I popatrzcie to. Tutaj rozwalone wszystko dookoła. Przez wojnę. No i tutaj cytadela. Historia Aleppo sięga 1000 lat wstecz, a miasto było ważnym punktem na jedwabnym szlaku. Walki i bombardowania
zniszczyły wiele jego zabytków i spowodowały cierpienie mieszkańców. Miasto jest przypomnieniem o potędze dziedzictwa kulturowego Syrii, ale również o tragicznych konsekwencjach konfliktu zbrojnego, który wstrząsnął tą częścią świata. Właśnie kierowca nasz opowiadał nam, że on tutaj był w tym miejscu, jak były walki. Bo tutaj właśnie on wtedy był kierowcą ci dziennikarzy. To mówi, że masakra tu była. Czyli tutaj tak, tutaj był, jak to było podzielone to? No tutaj była armia syryjska, czyli jakby no, prezydenta, tak? Tak. A tutaj tutaj byli rebelianci. So now we are near Aleppo citadel. It was affected during the earthquake, and now there is a restoration project. Hopefully it will be done soon and we can enter again the citadel. And we will have a walk around it to have a look of the local life here. Yeah, but now it's not possible to go inside. Yeah? No, because the main entrance is affected and closed. Okay. Also, one tower fell down during the earthquake. Okay. Did you was before inside? Yes, many times. Many It's very times. beautiful from Oh. inside. Okay. Is it after the previous earthquake? Yes. Oh, the previous It was open before that. Okay. This earth that was happening in Turkey as well. Yeah, this one that Yes. was... There was 2 years Yeah, ago, it 1 year happened- ago. No, not 2 years ago. A couple of months ago, it happened in Turkey and Syria. And Aleppo was the most affected city in I Syria. think this is the- Latakia as well. Yeah. Tak, to było tym trzęsieniem ziemi, Nie, co było. dziś- Ale to chyba było z rok temu już. Jakoś nie tak. pamiętam dokładnie kiedy to było, ale to Ale było to o to głośne, chodzi, takie tak. wielkie, znaczy bardzo To poważne. bardzo dużo o ludzi to zginęło, te budynki. Czyli to tutaj też dosięgło po prostu. chodzi. It was huge Aleppo. earthquake. It Yes. affected Turkey The wars. and... Yeah. Okay, let's go. So let's have a walk here so we can talk with people as well. You see, people like to go out on Friday, especially to like tourist attractions like the citadel. So here it's full of cafes. Everyone likes to go to smoke shisha, to drink something. Straszny to jest widok. To jest wszystko dookoła rozwalone. No właśnie, kierowca nam mówił, że tutaj był bardzo ładny hotel, no ale na nieszczęście właściciela właśnie otworzyli to wtedy, kiedy zaczęła się rewolucja, kiedy zaczęła się wojna. No i widzicie, co zostało. No i dobra, żebyście wiedzieli, że pierwsze budynki, jakie tu przy tej cytadeli powstały, to wiadomo, cytadela jest z VII wieku, ale pierwsze coś, co tu było na tej górce, już podobno 3000 lat temu powstało. Ale no, żebyście wiedzieli, że nie takie coś, tylko po prostu jakieś pierwsze budynki, które tu były. Wszędzie tylko kupy gruzu leżą. Wszystko rozwalone. Wszystko poburzone, zniszczone. Tylko dróżka zrobiona, żeby było przejścia. No tutaj widać, że już się układają, to próbują chyba coś zrobić. Masakra. O, właśnie się zaczęło powoływanie do modlitwy. Dzisiaj piątek też, także święty dzień dla nich. Kiedyś market, bardzo duży market z przyprawami, z różnymi produktami. Właśnie nasz przewodnik nam powiedział, że przyjeżdżał tu, znaczy był tutaj kiedyś, było pełno ludzi, toczyło się życie, było wspaniale. A teraz, No, a teraz się... chociaż tu już widać, że remontują. No. Ale tam to... Ja akurat porozmawialiśmy tu z panem.
podpowiedział nam, gdzie tu iść, co zobaczyć. Wiadomo, nasz przewodnik oczywiście wszystko wie, ale jest bardzo kulturalny i go wysłuchaliśmy. Powiedział nam, że iść do fabryki mydła, że tam dalej jest szpital, tam wejście do meczetu i tak dalej, i tak dalej. No, tu to musiał. O, popatrzcie. Wszystko ostrzelane. Tutaj kiedyś szkoła była. Ten pan naprawdę się przychodzi z nami, nam opowiada, co gdzie było. Zapytałem się, gdzie się zaczęła wojna tak naprawdę, tutaj w którym mieście. A to właśnie w Homs, tam gdzie byliśmy wczoraj. No i tam gdzie wczoraj doszło do tego zamachu dronem. Zginęło dużo ludzi, dużo zostało rannych, ale to wam mówiłem na początku. Później się przyniosło na Aleppo i później na Damaszek. Ale takie największe właśnie zniszczenia to było typowo w Homs i w Aleppo. Popatrzcie, jakie to są drzwi wejściowe. Na przykład jak powiedział nam teraz pan wytłumaczył, jak jedna osoba gdzieś przychodziła, no to ma takie malutkie drzwi, żebyście zobaczyli skalę tego. No naprawdę są malutkie, o, no nie wiem, z metr mają. Tutaj już trochę większe. A jeśli przychodziło parę osób, to otwierali już dużą bramę. Śmialiśmy się właśnie, że trzeba było uważać na to, co się je, bo przez te malutkie drzwi wtedy się nie dało wejść. No to pan się śmiał, że wtedy to otwierali te duże dla specjalnych gości. Ale to musiało być pięknie. Czy ty sobie wyobrażasz to? Jesteśmy właśnie teraz na Starym Mieście, tak sprecyzowania. Tutaj tylko drzwi zostały z piętra. Tutaj weszliśmy teraz do wyremontowanej części i to tak wyglądało, że wiecie, tu było, znaczy to i tak jest nowe, bo nowe drzwi wiadomo i tak dalej. Wyglądało trochę starzej, ale mniej więcej coś takiego i sklepik koło sklepiku. Pytam się kierowcy, który tu był wcześniej, mówię, czy to już będą otwierać i tak dalej. Ja mówię, że w Aleppo już jest mało ludzi, że oni uciekli wszyscy do Turcji po prostu. I tylko wiadomo, niektórzy legalnie, niektórzy nie. Ale tu jest mało rzeczy. No widzicie, tutaj jakieś 2 sklepiki otwarte. Jeden nawet. Hello. No zapytaliśmy też, ile tutaj było wcześniej sklepików takich. I pomyślcie, że tutaj ten market miał wielkość to marketu i uliczek to było 11 km². Tysiące sklepików tu były. Zapytałem się, czy to było podobne do tego, co widzieliśmy w Damaszku, bo tam naprawdę było tego masa, wszędzie, w każdą stronę, gdzie to były sklepiki. No to mówię, że bardzo podobnie, no. Patrzcie, jak grą, żeby to odrestaurować, widać tu już nowy mur, tu stary, wszystko jest zaznaczone numerkami. Żeby później, jak to rozbiorą, żeby starać się ułożyć to samo, ale widzicie, jakie są ślady kul. Hello. O, patrzcie tam. Wszystko zamknięte, tylko jeden sklepik tutaj na tej ulicy otwarty. Myślę, że pan z synem sprzedają mydło, mają 10 pudełek, ale wierzą, że biznes pójdzie, dlatego stwierdziliśmy, że kupimy od nich.
niepotrzebne nam to, zostawimy to gdzieś na pewno komuś. The original one. Weź, całą paczkę. Yeah, we would like to have 4. Okay. Zobaczcie, jak wygląda sklep. Oni, mimo że mają dosłownie tyle opakowań, otworzyli ten sklep i że ktoś przyjdzie, no nie mogłam po prostu tego mydła nie kupić. Nie wiem jeszcze, co z nim zrobię. No nic, no Może- zostawimy, no bo co mamy Ale zrobić? może uda mi się do Tajlandii przewieźć, to damy w prezencie Pawłowi, Moni. Ale gdzie to zmieścisz? Zmieścisz, weź po prostu, damy komuś tutaj. Sail on off the radar and venture away from this Wszędzie ślady po kulach. trouble. It will find you. It's behind you. It always is. Unfold from my mind. I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel you here. Tutaj przyszliśmy teraz do meczetu, też który był cały rozwalony podczas wojny, ze względu na to, że właśnie to było na linii frontu. Z tamtej strony atakowali, tutaj byli, wiecie, rozwalone było całe i oni chcą to tak odbudować, żeby były używane też stare kamienie, dlatego są ponumerowane, tak jak wcześniej wam pokazywałem. Tu są nowe, tu stare, ale chcą te stare wszystkie użyć, żeby to właśnie odbudować i oczywiście dodać nowe. Jeszcze około 1,5 roku mają to zająć. No i wychodzicie sobie z meczetu. No i wszystko porozwalane dookoła. No i mimo tego ludzie tutaj mieszkają. واحد جاي تحضر تخرج اخوه او واحد خلاص ضروري مكان وسيم موجود. Wiecie co, trzeba coś sprecyzować. Bo z tego co wcześniej mówił, że 11 km² tu ma, ale to jest coś chyba niemożliwe. To by było tak ogromne, że szok. Może po prostu, że tutaj wszystkie ścieżki i tak dalej, te uliczki i tak dalej, to w sumie może tyle być takich, ale nie wiem jak to powiedzieć, naprawdę. Nie wiem co miał na myśli, że mówić, bo 11 km² to jest taka kosmiczna liczba, że no ciężko uwierzyć w takie coś. Nie wiem. Nie chcę też źle mówić, że nie będzie na głupiego jakiegoś, ale no nie wiem, po prostu nie wiem. Jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach. No i tutaj jesteśmy w części, która przetrwa normalnie i tylko normalnie to jest wszystko otwarte, tylko ze względu na to, że dzisiaj jest piątek, święty dzień dla muzułmanów, to jest prawie wszystko zamknięte. A szkoda, bo fajnie by było się tędy przejść, jakby było wszystko otwarte. No ale cóż. No i tu właśnie wychodzimy teraz ze Starego Miasta. I tu też wszędzie ślady kul, znaczy po kulach. Wiecie, musicie wiedzieć też, że to nie wszystko jest po wojnie, ale też właśnie po tym trzęsieniu ziemi. Że tyle lat miasto było niszczone, bombardowane i tak dalej. Później jeszcze takie trzęsienie ziemi i znowu. Tutaj też tak mocno widać takie lokalne życie, taki targ typowy z owocami, warzywami. Przewodnik się pyta, czy w Polsce mamy takie coś też. Ja mówię, że jasne, że mamy. Yes. Good? Good. Yes. How are you? I'm very good, thank you.
wiecie jak to jest, ci ludzie jak nas widzą, tam coś uśmiechają się, starają się zagadać. No wiadomo, nie wszyscy, ale dużo osób, naprawdę. Jak sobie człowiek pomyśli, jak oni mają przejebane tu. Dobra, teraz się dowiedziałem też jeszcze ważnej rzeczy, którą warto też powiedzieć właśnie na temat tego. Zapytałem się w ogóle. Dobra, od czego to zacznę? Patrzcie, jak byliśmy w Damaszku. W pierwszym odcinku mogliście zobaczyć. W Damaszku, w samym Damaszku nigdzie nie widzieliśmy żadnego budynku tak rozwalonego totalnie i tak dalej. No wiecie, my byliśmy naprawdę bardzo zaskoczeni, jak zobaczyliśmy Damaszek. Mówimy, kurde, no świetnie po prostu to wygląda i wiecie, no. Dlatego, że nie widzieliśmy czegoś, co jest dalej. Sam Damaszek nie był bombardowany. No po prostu tam nie spadały bomby. Dlatego budynki nie były tak rozwalone w pył. Za Damaszkiem? Oczywiście. Wczoraj już tylko ledwo wyjechaliśmy poza Damaszek i już po prostu całe osiedla, wszystko i tak dalej rozwalone w mak. Ale w samym Damaszku nie. Tam były też oczywiście starcia, ale podobno tam wiecie, no tylko wszystko działało bronią, że strzelali, ale nie było bombardowane. Ale jak na razie wiecie, no tu Aleppo oczywiście to też strasznie wygląda. Nie wiem jaki by był mój obraz na to, jeśli bym tutaj był jako w pierwszy dzień, a nie w Homs wczoraj. Bo Homs to był dla nas taki szok, jak my to po prostu zobaczyliśmy. Naprawdę to było coś, nie wiem, czy to po prostu, że teraz to już jest drugie miejsce i to już inaczej się na to patrzy. Osobiście uważam, że taka wycieczka, takie zwiedzanie Syrii, nie wiem, czy wycieczka to chyba trochę źle brzmi. Powiedzmy, zwiedzanie Syrii nie powinno się zaczynać w Damaszku. Raczej tam powinno kończyć. Żeby to takie normalne życie zobaczyć na sam koniec. Takie normalne miasto, że jednak jest też tak dobrze, a nie na sam początek. Można błędnie pomyśleć wiele rzeczy na ten temat. A drugi dzień później zaczynacie i nagle widzicie to wszystko rozwalone i jest taka totalna zmiana. Hello! Tutaj to nie wiem, czy zawalone, czy też po bombach. Here was the after the earthquake or after the war? After the war. After the war, okay. No, czyli tu po bombardowaniu. Te chłopaki znaleźli miejsce na fotę. Ale tu rozwalone. Przyszło sobie spróbować lokalnych lodów. Poleci nam właśnie cynamonem. Ale jakie to masz? Wiśniowalem. To jest kaskowata. O, for me, thank you. Wiecie co tak myślę? Nigdy nie jadłem cynamonowych lodów. Przepyszne są. Serio. Będziecie mieli okazję kiedyś spróbować. Smakuje jak jabłuszko z cynamonem. Od razu mi się przypomniał smak. Jakbyśmy mali, jak mama robiła nam ryż z jabłkiem i z cynamonem. O, takie w piekarniku zapiekane, jakie to było pyszne. Ale bym zjadł. Mama, jak oglądasz, to pamiętaj, co mi zrobić następnym razem. Jak przyjadę.
Pycha. Idziemy na miasto, pochodzić teraz. Troszkę się tu zmieniło. Jest dużo więcej osób niż wcześniej, jak chodziliśmy. Życie! No. Także idziemy zobaczyć jeszcze, jak wygląda tutaj wieczorem. I oczywiście zjeść jakąś kolację. Jest rozłożony po prostu taki markecie. Przy sklepach powyciągane różne rzeczy na ulicę. A żebyście wiedzieli, tutaj nigdzie nic nie świeci, a na dole świeci, bo tutaj mają prywatny prąd, mają, wiecie, jakieś albo solary, albo coś, stąd mają prąd. A normalnie prąd jest bardzo ograniczony. Że na przykład jest godzinę, 4 godziny nie ma. Teraz... Na zdrowie. Dobra, żebyście wiedzieli, jesteśmy w armeńskiej restauracji, dlatego że wielu Ormian właśnie wyjechało tutaj, jak była tam wojna. Wyjechali do Syrii właśnie w okolicy Aleppo. No i wielu z nich tu zostało. Mają biznesy. Jesteśmy właśnie w takiej restauracji, bo podobno jest przepyszne jedzenie. Byłem już w armeńskich restauracjach w Polsce. Pozdrawiam bardzo, jak ktoś z Was zobaczy. Mam kolegów też właśnie takich, także też pozdrawiam serdecznie. No i zabieram się do jedzenia. To jest bułeczka, to jest przystawka na razie. Lokalny biznesik, papieroski na ulicy. Byłem się ciekawości zapytać, ile kosztują to papierosy. No to ceny są różne, około 30 centów, 40, jakieś takie lepsze, maksymalnie 80 centów. Sobie pomyślę, możecie kupić od, nie wiem, złotych 20-30 do maks 3 zł za paczkę. I powiem Wam tak, pali się tutaj wszędzie, totalnie wszędzie. Dzisiaj byliśmy na śniadaniu, gościu stolik obok se szluga odpala i sobie pali. Wczoraj na przykład przyjechaliśmy do hotelu i normalnie przy recepcji rejestrujemy się, a tu normalnie sobie odpalają szlugi i sobie jarają. No, tak jest. Przejdziemy na bardziej jakieś takie zatłoczone, można tak powiedzieć, uliczki, gdzie coś się dzieje, bo przed chwilą jak chodziliśmy, to wszędzie było tak ciemno, że trzeba było latarki wyłączyć w telefonach. A tutaj już są jakieś sklepiki, kawiarnie, restauracje. Jesteśmy w centrum teraz. Patrzcie, normalnie monopol. Tutaj są też te bary, restauracje, jak już wcześniej mówiłem. Jest naprawdę, popatrzcie, tutaj kolejny sklep z alkoholem. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony. Bo szczerze, nie spodziewałem się takiego czegoś w Syrii. Bardziej się spodziewałem, wiecie, właśnie dziewczyn, które szły przed nami właśnie, że tu będzie wszystko tak bardziej restrykcyjnie można powiedzieć? Restrykcyjnie, no po prostu tak myślałem, że tak wygląda, a jednak w miastach wygląda zupełnie inaczej, niż może Wam się wyobrażać. I popatrzcie, odejdzie się tylko troszkę od centrum, tu mają swój alternator pewnie z prądem, ale wszędzie tam ciemno przed nami. Wyobraźcie sobie, jak straszne musi być życie bez prądu w domu. Zachodzi słońce i macie ciemno. Jeśli nie stać Was na to, żeby skądś ten prąd mieć. Złożone, zakryte. Nikt nie ukradnie. Rano ktoś przyjdzie, rozłoży sobie stoisko i handluje dalej. Ale to jest dziwne, wszędzie jest tak ciemno. Dobra, to było tyle w tym odcinku. Mogliście zobaczyć, jak wygląda Aleppo.
no jest zniszczone, nie ma co ukrywać. Dużo ludzi stąd wyjechało właśnie. No i podsumowując jeszcze wczorajszą sytuację, która się tutaj wydarzyła, no to jak do teraz, z tego co wiemy, to po prostu rebelianci zaatakowali, znaczy to są, takie są tutaj nam powiedzieli, zaatakowali po prostu miejsce, gdzie byli wojskowi. Ci później odpowiedzieli też nalotem na tereny te właśnie, gdzie są rebelianci. Tam też zginęło trochę osób. Było podawane, że po tej stronie 112, po drugiej 12 zginęło na lotach. Tak naprawdę dokładne liczby nie są jeszcze znane. Chciałem, żebyście tylko wiedzieli o tym. Coś więcej na ten temat już powiem może jak stąd wyjedziemy. No, myślę, że to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Zostają nam jeszcze 2 dni tutaj w Syrii. Następnie lecimy do Iranu. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, komentarz i lajka, żeby te filmy były lepiej promowane, ponieważ w Syrii będą wycinane zasięgi. Dzięki wielkie. Na razie.